Poprzednią odmianę Mercedesa klasy E mogliśmy kupić od 2009 roku. Nie ominął jej co prawda facelifting, który zapamiętaliśmy głównie ze zmiany przednich świateł, ale 7 lat tej samej konstrukcji na rynku to niemały staż. Tym bardziej, że konkurencja nie śpi. Zupełnie nowa generacja, W213, jest efektem pracy ponad 1200 inżynierów, a my mieliśmy okazję się z nią zapoznać. Umożliwił nam to dealer Mercedes-Benz Auto Studio, znajdujący się w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 78. Bardzo dziękujemy. Praca 1200 inżynierów. Początkowo możecie w to nie uwierzyć, bo patrząc z zewnątrz mamy tu kalkę nowej S-klasy i C-klasy. Gama limuzyn niemieckiego producenta sprawia wrażenie, jakby była przygotowywana przy pomocy maszyny o dwóch funkcjach – zmniejszania i zwiększania. Jednak przy całym tym ujednolicaniu linii modelowej nie można odmówić nowej E-klasie prezencji. Proporcje nadwozia są tak samo dobre, jeśli nie lepsze, jak we flagowej S-ce, a całość sprawia luksusowe wrażenie. Trudno doszukiwać się w sylwetce temperamentu, nawet z pakietem stylizacyjnym AMG, ale to dokładnie to, do czego nas średni sedan Mercedesa przyzwyczaił. Wszystko co najlepsze znajdziemy jednak w środku. Po zajęciu miejsca w nieco wąskim, aczkolwiek kapitalnie wyprofilowanym i miękkim fotelu, ukaże nam się coraz częściej spotykany widok, czyli brak klasycznych zegarów. Zamiast nich mamy przeniesione wprost z klasy dwa połączone ze sobą wyświetlacze. Ten po lewej odpowiada za instrumenty przydatne podczas jazdy, a ten po prawej za centrum rozrywki. Cyfrowe zegary są oczywiście konfigurowalne. Wybierać możemy spośród 3 motywów i szerokiej gamy innych opcji. Wyjątkowo dobrze prezentuje się też panoramiczna nawigacja. Kontrast i rozdzielczość są na najwyższym możliwym poziomie. Do jakości nie można mieć żadnych zarzutów. Ponarzekać za to można standardowo na intuicyjność systemu komand. Podobnie jak w innych modelach spod znaku gwiazdy, łatwo się w nim pogubić. Na pewno przystosowanie się do obsługi multimediów zajmuje tu chwilę dłużej niż w konkurencji. Do historii przeszedł też czytnik płyt CD. Pozytywnie należy ocenić przestronność. Nowa generacja urosła dość pokaźnie w stosunku do poprzednika. Rozstaw osi wzrósł o 6,5 cm, co odbija się na komforcie podróżowania z tyłu. Dobry nastrój podkreśla podświetlenie kabiny. W E-klasie zmiana koloru nie ogranicza się tylko do kilku barw. Przekrój jest naprawdę spory. Możecie pomyśleć, że to właśnie wnętrze jest tym elementem, który wyróżnia E-klasę najbardziej na tle konkurencji. Niezupełnie. Do opcjonalnego wyposażenia należy funkcja Drive Pilot, która wykorzystując działanie aktywnego tempomatu, asystenta hamowania i pasa ruchu, przejmuje sterowanie pojazdem. I to nawet do 210 km/h. Tego jednak w naszym pierwszym kontakcie nie było nam dane sprawdzić, bo niestety nie każda E-klasa będzie w ten system standardowo wyposażona. Silnik w wersji 220D to zupełnie nowa, dwulitrowa konstrukcja. Zastąpiła ona jednostkę o pojemności 2.2, którą możecie kojarzyć z naszego testu Infiniti Q50. Kultura pracy nowego diesla wkroczyła na zupełnie nowy poziom. Wzrosła też moc do 194 koni mechanicznych. Przyspieszenie do setki zajmuje nowemu modelowi tylko 7,3 sekundy. Oferta zawiera też 6-cylindrową wersję 350D i dwulitrowego benzyniaka. Jak nasz egzemplarz sprawdzał się w praktyce? Krótko mówiąc, bardzo dobrze. Duża w tym zasługa nowej skrzyni 9G-Tronic, która gładko zmienia kolejne przełożenia, ma też bardzo dobrą reakcję na kickdown, bez znaczenia czy jedziemy w trybie Comfort czy Sport Plus. Skoro już przy trybach jazdy jesteśmy, w nastawach sportowych momentalnie wzrastają obroty. Lekko usztywnia się też zawieszenie, choć i tak pozostaje niezwykle komfortowe. Mercedes jeździ bardzo płynnie i dostojnie. Dokładnie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Bazowa cena wersji E220D wynosząca 195 tysięcy złotych to dopiero początek zabawy. Nasz egzemplarz kosztował ponad 250 tysięcy złotych, a dodając kilka kolejnych rzeczy z łatwością przebilibyśmy pułap 300 tysięcy. Nowinki technologiczne, znakomite wnętrze i aksamitna jazda to główne atuty, którymi nowy niemiecki model zapadł mi w pamięć. Mercedes odrobił pracę domową i E-klasa znowu jest poważnym graczem w swoim segmencie.
Tyle udało nam się zaobserwować podczas naszego pierwszego, kilkugodzinnego kontaktu z Mercedesem E220d. Jeśli spodobał Wam się film, to zostawcie kciuka w górę. Pamiętajcie, że na naszej stronie znajdziecie dane techniczne i galerię zdjęć.